Witajcie! Jak pamiętacie, w zeszłym odcinku eksplorowaliśmy prawy, serbski brzeg przełomu Dunaju, więc dzisiaj czas na rumuńską część tego niesamowitego miejsca. Okaże się, że zwiedzimy też Kazanele, można powiedzieć od środka. A gdzie jeszcze nas koła poniosą, zobaczcie sami. Zapraszamy! Mały punkcik tam po drugiej stronie. To jest właśnie tablica Trajana, do której wczoraj nie udało nam się zejść. Oczywiście można do tego miejsca wybrać się łódką, ale jakoś się nie zdecydowaliśmy. No już łódek mamy trochę wystarczająco, mieliśmy na tym wyjeździe. No, tutaj gorszy kąt, ale trochę bliżej tablicę widać. No tak, jesteśmy najbliżej brzegu tego serbskiego. W tym miejscu. Tak generalnie z tego brzegu tablicę słabo widać, nie ma takiego miejsca. No tak, dlatego łódki podpływają. Tak, ale za to decybala powinno być widać świetnie. Decybel jest gigantyczny w porównaniu z tą tablicą oczywiście. Wczoraj tamtędy jechaliśmy. Gdzieś tam na góry. Chociaż nie, tu dołem idzie droga. Jest taka przecinka w drzewach. 50 metrów. Zbliżasz się do wyznaczonego punktu trasy. No cóż, daliśmy się namówić Tak, daliśmy się złowić jednak na rejs tutaj do tablicy, do tablicy Trajana, pod Decebala, do groty weteranów, no i w ogóle tej Kazanele. No, godzinka rejs, Tak jest. także będziemy. Też z tego jednak punktu. Jak zwiedzać, to zwiedzać. Przełom Dunaju, nazywany inaczej żelaznymi wrotami, ma aż 134 km długości. Fragment, w którym my jesteśmy, Kazanele, to miejsce niesamowite. Jest to największy i najstarszy kanion rzeki w Europie. Majestat wysokich klifów, z jednej strony Karpat, z drugiej gór wschodnio-serbskich i Dunaj. Mimo tego, że jest tu najwęższy w swoim dolnym biegu, jest gigantyczny. Obecny wygląd tego miejsca spowodowany jest wybudowaniem zapory wodnej. Gdybyśmy byli po stronie serbskiej, podpłynęlibyśmy pod samą tablicę. Tutaj mamy granicę, więc nie możemy dalej popłynąć.
można powiedzieć, że przełom Dunaju mamy z każdej strony Opracowany. wyoglądany. No chyba, że jeszcze dałoby się polecieć. No, dałoby się z drona. No, ale nie to samo. To nie to samo. Chociaż nie wiem, czy tutaj można dronem latać na granicy w sumie. No może, no tak, bo jest granica oczywiście. Dwie tajemnicze wieże wyrastające z Dunaju. Widzimy je teraz już bardzo blisko, może nawet aż za blisko. Widzieliśmy je wczoraj z drugiego brzegu. Niestety nie ma żadnej tablicy informacyjnej. Ale się dokopiemy Ale się się, żeby Znajdzie jakieś na pewno. dopowiedzieć, o co tutaj chodziło. A chodziło o twierdzę Trikulę, inaczej nazywana Sfinica, czyli świnka. Istniała już w 1419 roku, kiedy to została przykazana krzyżakom i funkcjonowała do roku 1872 jako austriacki urząd celny. Takie przemyślenie a propos tej naszej wycieczki tutaj wzdłuż i szerz Dunaju. Jeśli ktoś by chciał przejechać i tylko jedną stronę wybrać, to polecamy w 100% stronę serbską. Dla jest- widoków. Jest bardziej widokowo, droga jest lepsza, ale też tak jak na przykład tutaj są te wieże, nie ma właściwie śladu po niczym. Natomiast po tej serbskiej stronie co chwilę jak są jakieś parkingi, są jakieś takie punkty widokowe, ławeczki Tak, i punkty na popas. tak, popas, jak tutaj się w Rumunii nazywa. Natomiast są tablice, po prostu jest opisane wszystko, no akurat wiadomo po serbsku, Ale też po angielsku. ale też po angielsku i są podane nawet koordynaty, jest wysokość nad poziom morza, więc jest to o wiele bardziej tak turystycznie przygotowane niż tutaj po tej stronie rumuńskiej. A przed nami ta święta góra, którą było widać wczoraj po serbskiej stronie, jak byliśmy w Muzeum Lepeński Wir. Takie rzeczy tylko w Rumunii. I skończył się asfalt. Tylko na chwilkę, ale żadnej informacji, że coś, że uwaga. Tutaj mamy to muzeum właśnie Lepińskiego Wiru. Czy to osoba, nie? Pod taką górą. Jeden z 21 Tuneli po Tuneli. serbskiej stronie. No to tym razem ja mam tą wątpliwą przyjemność powiedzieć, że jak się jedzie tutaj wzdłuż Dunaju, to trzeba bardzo uważać z internetem. My uważaliśmy tym razem. Naprawdę uważaliśmy. Tak, uważaliśmy. To też na delcie Dunaju uważaliśmy, żeby nie złapać jednak Tak. zasięgu ukraińskiego. A tutaj zachwycamy się widokami i też uważaliśmy. No tutaj No. przez chwilę chyba jednak nie uważaliśmy. Tak jest. Tak, Tym razem za- nie mnie. No ja zapomniałam wyłączyć internet i przyszło mi powiadomienie chyba Tak. za przesył danych w tle po prostu. Tak Tu jest. 200 zł już pyknęło. Więc no, trzeba bardzo uważać. Tak jak się jeździ gdzieś. No tutaj no po prostu jest granica, przebiega przez wzdłuż Dunaj. rzeki, Tak. więc... Raz łapie no, tak. Ale ciekawe, no Więc mnie. tak, właśnie to jest bardzo mnie dziwne, nie że złapało. będąc po stronie serbskiej miałam zasięg rumuński, a tutaj odwrotnie, więc jest to Tak. bardzo ciekawe. No to no. Tak ku Takie przestrodze. są koszty wycieczki. Tak w sumie oczywiście Polak mądry po szkodzie, ale tak
dopiero teraz jakby nas to olśniło, że też nawet jadąc do tej Serbii wczoraj, można było w sumie ręcznie wybrać po prostu zasięg tylko rumuńskiej jakiejś tam sieci. No i po prostu wtedy by się uniknęło jakiegokolwiek stresu i takiej pułapki, jaka nas spotkała. Więc może komuś przynajmniej uratujemy trochę budżet. Wczoraj przejeżdżaliśmy przez tą odkrywkę. Normalnie droga prowadzi. Dosyć sporo tych odkrywek jest tutaj i w Rumunii, no jak widać w Serbii też. Tak okaleczają te góry. Tutaj mamy widok na Gołąbiec z drugiej strony Dunaju. Trzeba przyznać, że z tej strony bardziej majestatycznie się prezentuje niż jak się pod niego podjedzie. Kaskada Bigar była jednym z najbardziej niezwykłych wodospadów na świecie. Nie tylko ze względu na sposób, w jaki woda spada w małych strzępkach, ale również na fakt, że znajduje się on na 45. równoleżniku, czyli półmetku między biegunem a równikiem. Niestety 7 czerwca 2021 roku ze względu na wagę trawertynu i mchu część wodospadów zawaliła się, ale nawet to, co zostało, jest warte zobaczenia.
Pomału nasza rumuńska przygoda dobiega końca. Jutro jeszcze Timișoara, a dzisiaj jest tak. Wylądowaliśmy chyba w niesamowite miejsce, bo jest pośrodku niczego. W ogóle się nie spodziewaj, myśleliśmy, że drogi pomyliliśmy. Tak, naprawdę, bo jedzie się po prostu Przez pole i nie widać w ogóle, że coś się nagle będzie działo, że kemping jakiś, że coś. Tak, w Niecce właśnie to w sumie taki Niesamowite. kemping to przy okazji jest. A tak to leżaki, komary Komary i bar. i bar, ale po prostu niesamowite miejsce. 50 lei jakby, więc też nie majątek, więc mamy Może takie trzeba się szczęście. popsikać od komarów. Chcieliśmy stanąć, podjechaliśmy na miejscówkę, ale bardzo nas nie zachęciła, więc życie. La revedere. Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Wierzcie lub nie, ale zbliżamy się już nieubłaganie do końca naszej rumuńskiej przygody. Za tydzień zapraszamy Was na ostatni odcinek, w którym m.in. podsumowanie i koszty. Do zobaczenia!